Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Zapraszam na prezentację kolejnego serwera. Dziś na stole mamy prawdziwą nowość, jeśli mówimy o rynku poleasingowym, czyli model Der PowerEdge R760. I jak zwykle omówimy to, w jakich wersjach dyskowych występuje, jakie mają możliwości konfiguracji sprzętowej, do czego się nadaje i podzielimy się kilkoma przemyśleniami na jego temat. Zapraszam. Jak duży jest to serwer? To model 2U, przeznaczony do szeferak 19 cali. Jeśli chodzi o długość, to mamy około 74 cm od uszu montażowych do uchwytów zasilaczy, czyli jest to jeden z dłuższych serwerów. Bez dysków waży mniej więcej 25 kg, ale maksymalnie nimi wypchany potrafi ważyć ponad 36. W takim przypadku do montażu w szafie warto zaangażować już dwie osoby. Zerknijmy na front serwera. Tak samo jak dotychczas, w każdej poprzedniej generacji producentowi udało się zmieścić z przodu VG do monitora, włącznik, zwykłe USB 2.0, micro SD do iDraka, listek z serwis tagiem i uszy do montażu szyn. Dodatkowo front możemy zabezpieczyć albo zwykłą maskownicą na kluczyk, albo jej bardziej zaawansowaną wersją z QuickSynciem i wyświetlaczem LCD, a na nim możemy obejrzeć adres IP serwera, a nawet go zmienić. R760 występuje w 6 wariantach dyskowych: 12 razy 3,5, 8 razy 2,5, 16 razy 2,5, 16 razy EDSFF, 24 razy 2,5 i takim całkowicie pozbawionym slotów na dyski z frontu. Dodatkowo serwer możemy wyposażyć w klatkę na dyski z tyłu, albo 2 razy 2,5, albo 4 razy 2,5, albo 4 razy EDSFF, jeśli frontowe sloty to dla nas za mało. Na stole mamy dwa warianty topowe 24 razy 2,5 cala, jeden w wersji wspierającej dyski SAS SATA, a drugi w wersji z 16 dyskami SAS SATA i 8 uniwersalnymi SAS SATA NVMe. Trend zapoczątkowany w R750 jest tu kontynuowany i to tylko dwie z wielu możliwych kombinacji do przygotowania. Jak wspomniałem, są wersje z 8, czy 16, czy 24 slotami, ale każda z nich może zakładać wykorzystanie dysków SAS SATA, NVMe, mieszanki jednego i drugiego, używanie ich z kontrolerem RAID lub bez niego, a nawet częściowe zarządzanie kontrolerem RAID, a częściowe podpięcie transparentnie. Dlatego trzeba być uważnym. Jeśli myślicie o tym serwerze i wiecie, że macie na oku jakieś konkretne rozwiązanie, to trzeba się zawczasu upewnić, że ta konfiguracja jest kompatybilna. Czyli jeśli myślimy o NVMe podpiętym z kontrolerem RAID, musimy się upewnić, że taka opcja jest. Albo odwrotnie, jeśli chcemy NVMe podpięte transparentnie, też trzeba sprawdzić, czy akurat ten wariant ma poprawne okablowanie. Serwer pod kątem wyboru wersji dyskowych jest tak szeroki, że praktycznie nie da się znaleźć zastosowania, do którego Dell nie przewidziałby wariantu. W tym filmie jednak postaram się omówić głównie cechy wspólne, żebyśmy jednak mieli jakąś podstawę. Jeśli chodzi o kontrolery, to mamy spory wybór. Z myślą o ZFS-ie możemy sięgnąć po H355, który potrafi pracować w podstawowych trybach RAID i trybie HABA. HABA 355, który jest tym samym chipsetem, ale z firmwarem stricte w trybie pass-through. A jeśli wolimy klasycznego RAIDa, to mamy do wyboru H755, znany już z poprzedniej generacji, z 8 GB pamięci cache, H755N z myślą o dyskach NVMe oferujące taką samą wydajność, takie samo wsparcie dla poziomów RAID jak zwykłe H755 i najnowszy model, już tylko dostępny w 16 generacji, H965, który co prawda też ma 8 GB cache, ale wspiera już i dyski SAS, i SATA, i NVMe z jednego miejsca. W R760, podobnie jak w 750, mamy pokomplikowane sprawy. Są aż 3 rodzaje wentylatorów i 3 radiatorów. Co do zasady, do 165 W TDP procesora mamy zwykłe radiatory, a powyżej High Performance. Ale jeśli zamontujemy GPU albo duże kości RAM 256 GB, to musimy wybrać radiator w nieco innym kształcie. Trzecią opcję. Z wentylatorami wygląda to podobnie, ale jest jeszcze trudniej, jeśli chodzi o intuicyjność. Co rusz, jeśli włożymy sobie jakąś kartę PCI czy dysk NVMe, Dell będzie nam wołać, żeby zmienić mu wentylatory. Ale z Waszej perspektywy to nie musi być problem. Jeśli sięgniecie po taki serwer w GetPrice, to elementy dobierzemy z góry tak,
żeby na 100% pasowały do pożądanej przez Was konfiguracji i żeby później nie było żadnych niespodzianek. Wentylatory oczywiście są hot swapowe i nadmiarowe, co oznacza, że jeśli w serwerze jakiś wentylator by padł, to serwer sam nie stanie, a wymianę możemy zrobić również bez wyłączania go. Jeśli chodzi o procesory, to mamy miejsce na dwa Intel Xeony z serii Scalable 4. lub 5. generacji na socketach LGA 4677, czyli Goldy, Silvery, Platiniumy i Maxy. I mamy tam procesory od 8 rdzeni 16 wątków do 64 rdzeni 128 wątków. Ale całokształt serwera plus wydajność tych procesorów, jak i miejsce w portfolio Della mocno sugeruje, że to jest maszyna do cięższego zastosowania. Czyli jeśli szukamy prostego modelu dla małej firmy, warto rozejrzeć się za tańszą opcją, czyli na przykład modelem z dopiskiem XS albo sprzętem poprzedniej generacji jak R740 czy 640, który znacznie taniej zaspokoi potrzeby małych i średnich firm. 760 rekomendowałbym tam, gdzie naprawdę potrzebny jest najnowszy i najmocniejszy sprzęt. Czyli jeśli masz postawić prostą księgowość i dwa pulpity zdalne, to nie jest serwer dla Ciebie. Ale maszyna jest ta przydatna bardzo tam, gdzie zwirtualizować mamy kilkanaście, kilkadziesiąt czy jeszcze więcej maszyn wirtualnych. Na płycie głównej mamy tyle samo slotów RAM, co w poprzedniej generacji, ale już DDR5 zamiast DDR4. Serwer obsługuje kości zarówno ECC RDIMM, jak i LRDIMM, ale jak zwykle nie mieszamy ich ze sobą. Obsługuje większość kości pod kątem prędkości od 4800 megatransferów do 6400, przy czym prędkość końcowa będzie zależeć od procesora. Niektóre modele Silver działają na 4800 megatransferów, a najsilniejsze Goldy czy Platiniumy na 6400. Sam serwer obsłuży do 8 TB pamięci RAM w kościach po 256 GB. Jest w stanie się uruchomić z tylko jedną kością per procesor, ale uparcie zalecamy montować tych kości więcej, przynajmniej 2 per procesor, byśmy korzystali z trybu Dual Channel. I oczywiście jeśli zamontujemy tylko jeden procesor, to tylko połowa slotów RAM będzie aktywna. Na płycie, tak jak w wszystkich pozostałych Dellach 14, 15 i 16 generacji, mamy miejsce na moduł TPM 1.2 lub 2.0 i jak zwykle ten drugi jest nam potrzebny, gdy chcemy korzystać ze wszystkich funkcji Windowsa Server 2022 czy 2025. Tak jak już nas poprzednia generacja przyzwyczaiła, WER 760 Razery nie są prostym tematem. Kombinacji jest tak dużo, że aż za dużo. W zależności od tego, czy mamy jeden procesor, czy dwa, czy mamy dodatkową klatkę na dyski z tyłu, możemy mieć maksymalnie 8 slotów PCI, a część z nich może być PCI 5.0, część PCI 4.0. Niektóre mogą być na wysoki śledź, inne na mały. Niektóre pełnej długości, inne połowicznej. W odpowiedniej konfiguracji możemy zamontować do 2 kart 350W GPU podwójnej grubości lub 6 pojedynczej grubości, które nie wymagają dodatkowego zasilania. A jeśli chodzi o wykorzystanie tych slotów PCI, to mamy trochę opcji. Klasycznie od kart sieciowych przez karty FC do łączności z macierzami SAN, dyski NVMe, HHHL, czy wspomniane wcześniej akceleratory i karty graficzne. Dodatkowo można serwer wyposażyć w nową generację kart BOSS opartych na dyskach już NVMe. Możemy w niej użyć do 2 dysków M2 w hardware RAID z myślą o miejscu na system czy wirtualizator, a same dyski M2 są hot swapowe. To najczęściej przydatne rozwiązanie, gdy myślimy o miejscu na wirtualizator albo system operacyjny. Poza portami PCI mamy z tyłu jeszcze OCP 3.0, czyli standard do kart sieciowych. Możemy tam zamontować karty od 4 razy 1 gigabit RJ45 do nawet 2 razy 100 gigabit QSFP28. Pełną listę kart jak zwykle znajdziecie w naszym konfiguratorze serwera, link w opisie. Przechodząc do tyłu serwera, tak samo jak w poprzednich generacjach mamy miejsca na karty PCI, kartę OCP, 2 porty gigabitowe RJ45 ze zintegrowanej sieciówki, osobny port do zdalnego zarządzania, 2 porty USB, drugi port do monitora. I jak zwykle mamy też diodę, możemy ją włączyć zdalnie, wtedy w szafie pełnej serwerów odnajdziemy ten konkretny, a jeśli coś by się z serwerem działo, to też dioda da nam znać, świecąc na pomarańczowy kolor. Serwer ma 2 sloty na zasilacze, a te występują w niespotykanej wręcz ilości wariantów. Do dyspozycji mamy modele 700, 800, 1100, 1400, 1800, 2400, 2800 i aż 3200W dla zwykłego prądu zmiennego i mamy jeden wariant 1100W dla prądu stałego 48V. Wszystkie mogą wspierać hot swap,
Czyli w przypadku awarii jednego z nich maszyna nie stanie, będzie pracować dalej, a wymianę możemy przeprowadzić bez wyłączania sprzętu. Serwer jest zdalnie zarządzany przez iDRAC'a 9. generacji. I jak w prawie każdym innym Dellu montowanym w szafie rack, mamy dostępne poziomy Basic, Express, Enterprise i Data Center. My, podobnie jak zwykle, oferujemy serwery przynajmniej z iDRAC'iem wersji Enterprise, by prosto wyciągając go z pudełka mieć dostęp do zdalnej konsoli. Szerzej o tym, co w iDRAC'u można ustawić, sprawdzić, skonfigurować, też opowiadamy na innych filmach, więc jeśli Cię to interesuje, zachęcam Cię do rzucenia okiem. Serwer rack musi być montowalny w szafie rack. Mamy opcje dwie. Szyny z pełnym wysuwem, które pozwolą nam otworzyć klapę i zajrzeć do środka, nie wyciągając serwera z szafy, i szyny nieserwisowalne, które pozwolą nam tylko lekko go wysunąć, ale nie doprowadzić go do pełnego serwisu. Dzięki różnorodnym wersjom dyskowym i bardzo dużemu przekrojowi dostępnych modeli CPU jest to bardzo uniwersalny model, ale wyraźnie pozycjonowany jest jako wyższa i droższa opcja w portfolio Della. Czyli jeśli szukamy maszyny drobnej, to nie szukamy jej tutaj. To jest opcja dla średnich i dużych firm z myślą o dużej ilości usług utrzymywanych jednocześnie, czy baz danych SQL, czy wirtualizacji, czy pulpitów zdalnych i świetnie pasuje do budowania klastrów HA. I serwer ten i wiele innych, jak zwykle, mamy na stanie w Poznaniu. Jeśli jesteś zainteresowany, rzuć okiem na naszą stronę internetową, odnajdziesz tam pełny konfigurator, który pozwoli Ci zbudować idealny dla Ciebie zestaw. A jeśli nie czujesz się komfortowo z samodzielną konfiguracją, daj nam znać mailowo czy telefonicznie, chętnie pomożemy. A jeśli interesuje Cię coś na temat tego serwera, daj nam znać w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.